Cześć! W tym filmie prezentacja przełączników dotykowych ze szklanym panelem, którymi można sterować przy pomocy smartfona i technologii Wi-Fi oraz za pomocą pilotów. Zapraszam do oglądania. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, komentarzu i łapce. Prezentowane na tym filmie przełączniki do poprawnej pracy nie wymagają przewodu neutralnego. Są to urządzenia firmy Moes. Możecie je kupić w sklepie Banggood. Link do tych produktów znajdziecie w opisie pod filmem. W zestawie oprócz przełącznika znajduje się też kondensator oraz śruby montażowe. Panel dotykowy wykonany jest ze szkła hartowanego. Do wyboru mamy kolor czarny, złoty oraz biały. Jak możecie to zauważyć, część wewnętrzna ma nieco większe wymiary niż normalnie. Długość to aż 70 mm. Ten łącznik przeznaczony jest na rynek włoski. Nie zmieści się on do zwykłej puszki 60. Aby można było ten łącznik zamontować, należy zaopatrzyć się w puszkę prostokątną. Oczywiście takie same łączniki występują też w wersji na rynek europejski. Przy zamawianiu tych produktów należy zwrócić uwagę na te różnice. To jest podwójny łącznik z białym panelem szklanym. Z kolei ten łącznik przeznaczony jest na rynek amerykański. Puszka musi być prostokątna o odpowiednich wymiarach, a ponadto przystosowany on jest do napięcia 110 V. Oznaczenie tego łącznika to WS-US-RF, czyli jest to produkt przeznaczony na rynek amerykański. Oznaczenie łącznika przeznaczonego na rynek europejski powinno być WS-EU-RF i napięcie zasilania 230 V. I jeszcze jeden łącznik, tym razem pojedynczy z czarnym panelem szklanym. Tak jak poprzednie, nie wymaga on przewodu neutralnego do poprawnej pracy. Do montażu tego łącznika też jest potrzebna puszka prostokątna. Wprawdzie w Polsce można już kupić takie puszki w hurtowniach elektrycznych, ale lepiej będzie, jeżeli zamówimy i zastosujemy łączniki, które przeznaczone są do puszek Fi 60. Do każdego zestawu, do każdego łącznika
dołączony jest kondensator o odpowiedniej pojemności. Bez tego kondensatora łącznik nie będzie działał. Łącznik biały przeznaczony jest na rynek amerykański. Trzeba go zastosować w puszce kwadratowej i jest na napięcie 110 V prądu przemiennego. W europejskich warunkach jest on nieprzydatny. Do łączników dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi w języku angielskim. Pokazany jest sposób podłączenia oraz w jaki sposób przyłączyć kondensator. Pokazany jest też sposób dodawania do aplikacji w smartfonie. Łączniki te mają oznaczenie RF, czyli można nimi sterować za pomocą pilotów. Pojedyncze piloty lub zestaw np. tych 5 pilotów można także kupić w sklepie Banggood. Podłączymy i uruchomimy jeden z tych łączników. Jest to łącznik potrójny. Do podłączenia potrzebny jest przewód fazowy zasilający oraz 3 przewody do lamp. Przewód neutralny doprowadzony jest do oświetlenia bezpośrednio lub poprzez puszkę połączeniową. Po włączeniu napięcia można zauważyć, że lampa lekko świeci, a łącznik po dotknięciu nie działa. Brakuje kondensatora. Należy go podłączyć równolegle z lampą. Po podłączeniu kondensatora łącznik zostaje podświetlony i można teraz lokalnie sterować już tymi 3 lampami. Aby sterować oświetleniem zdalnie, należy pobrać i zainstalować aplikację Smart Life lub Tuya. Po zainstalowaniu aplikacji w smartfonie należy się zarejestrować. Sam proces dodawania urządzenia jest bardzo intuicyjny, po prostu należy stosować się do poleceń wyświetlanych na smartfonie. Należy tylko pamiętać o tym, że jeżeli nasz router domowy obsługuje częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, to podczas instalacji należy wyłączyć sieć 5G.
po dodaniu przełącznika do aplikacji możemy od razu sterować lampami do niego przyłączonymi. Oświetleniem możemy sterować też za pomocą pilota. Aby sparować pilot z łącznikiem, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk na łączniku do momentu, aż usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy. Naciskamy odpowiedni przycisk na pilocie i od tego momentu pilot sparowany jest z łącznikiem. Możemy sterować za pomocą pilota. Powtarzamy tę czynność dla każdej lampy. Można też sparować pilot z łącznikiem w taki sposób, aby naciśnięcie przycisku tylko włączało oświetlenie lub tylko wyłączało. Dźwięk dotykania klawiszy można wyłączyć. W tym celu należy nacisnąć i długo przytrzymać jeden z przycisków. Usłyszymy sygnał dźwiękowy, po czym dotykanie klawiszy będzie już bez sygnału dźwiękowego. Aplikacje Smart Life lub Tuya, zależnie od tego, jaką zastosujemy, posiada wiele dodatkowych funkcji. Można budować różnego rodzaju scenariusze, ustawić wyłączanie czasowe i tym podobne. Po połączeniu z asystentem Google lub z Alexą można sterować za pomocą głosu. Włącz wszystko. Po wydaniu komendy wszystkie urządzenia w domu się załączyły. Wyłącz wszystko. Oprócz 3 lamp załączyły się też pozostałe urządzenia, które posiadam w domu. Wszystkie te urządzenia prezentowane w tym filmie możecie kupić w sklepie Banggood. Linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!